Patrzcie, ile wińska nakupiłam. Dobra, szkoda, żeby się grzało, chociaż z drugiej strony czy się grzeje tu, czy Volvo, ale Volvo się będzie mniej trochę grzało, co? Jak myślicie? Nie no, Volvo się będzie mniej grzało. Tak. Podjadę pod Volvo jeszcze. Po drodze jeszcze oczywiście po grecku kawa. Freddo. Czarna kawa z lodem. I pita słomką. Ale oni tutaj produkują dużo śmieci, bo wszyscy to piją. Na firmę można sobie zadzwonić i ci przychodzi gościu z kawą. I tak sobie wszyscy cały czas zamawiają kawę, widzę, ale wszyscy właśnie piją z plastiku i z tymi różkami jeszcze plastikowymi. Sakra. Ale też za bardzo nie ma tego inaczej jak pić, bo tak podają, że jest tak. Ale jest pyszna ta kawa. Genialna rzeczywiście. Dla mnie idealna, taka mocna, czarna espresso. Stanęłam sobie, żeby kupić SPF. Wczoraj nie udało mi się w żadnym sklepie, 13 euro, ale nic. Trzeba wspierać lokalnych sprzedawców, prawda? Koniec sezonu. Uliczki są tu bardzo ciasne. Długa droga, już mam tylko kilometr do plaży. Powiedziano mi, że można tam bez problemu zaparkować i znajdę miejsce. Oby było warte, bo to była ponadgodzinna przejeżdżka. Oby było warte. No nic, idziemy. Dobra, podziałamy dzisiaj trochę więcej selfie sticka. Czapka Super Tracker do zamówienia w sklepie Super Tracker. Ale to autoko jest malutkie. Zmieniłam sobie buty już. Mam nadzieję, że tu można parkować, ale wygląda jakby można było. Chyba nie? No tak. Autko. Zobaczcie, to stoi. Jest plaża. I tam jest plaża. Ale tam to jest chyba pod nim. To jest ta sama plaża. Ale dobra, idźmy troszeczkę dalej. Bo z tej strony jest taki turkus ładny. O Jezus, to jest pięknie. Już się cieszę, że tu przyjechałam. Trochę mi się nie chciało, szczerze powiedziawszy. Rano zwlec z łóżka, już sobie myślałam, a może będziemy sobie po prostu przez cały dzień leżeć, nie? W sumie to się tylko spalę na tej plaży albo coś. Ale wiecie co? Teraz się cieszę, że przyjechałam. Już wam pokazuję. Tam tu są ruiny jakiejś świątyni podobno. Tam są takie rzeczy. Pusto, spokój. No. So what is it? Fried or grilled? Grilled would be perfect, but anything else that you have here? Oh, the rada. Yes. And white straight beef. The rada. Sibas. Oh, it's all right. Sibas, yep. This is a kind of Dexter. Duski Gruppe. Oh, what's that? Duski Gruppe. I've got no idea. Is it like local? Yes, local. Everything is local. We have also from the farm. Oh. Inside the kitchen. This is pink Dexter. Okay. It's good. Which one is the best one? Because to be honest, I know only the rada. This is good also. Good All right. fish. So if you were to recommend me something like really from here, like local fish, which one would it be? This one. This one? This one's good for grill. But Okay. it's big one. Is it okay? So I don't know, maybe it's a kilo. that's a huge one for me, right? Too big Yes. for me. I'm not that hungry yet. Dorada. The rada as Also well. bigger. Bigger, yeah. The Sibas is Sibas. Maybe that Sibas would be good for me. this one. Yeah. This
It's almost a kilo. Oh, I think I will make it. Okay. Good. Yes, please. With some salad? Yeah, I will come for the rest on the table. No dobra, gdzieś jest jedzenie zamówione, będzie za jakieś pół godziny, a ja sobie pójdę przepłynąć i wtedy sobie wrócę na winko. No dobrze, mój lunch jest gotowy. Tak. Ale woda jest genialna, właśnie wypływałam, tylko się już zrobiło zimno. Znaczy, nie zimno, tylko słońce zaszło na mojej części plaży. Ale dalej, jeszcze jest słońce. Wystarczy się przenieść tam. To było głębokie. O, a tutaj też takie rzeczy były. No kurczę, nie widziałam. Ale nic, tam gdzie mam też było fajnie. Tu bym się nie paliła pewnie. Jest godzina 5 czasu w Polsce. Tutaj jest godzina 6. Chyba powoli już nie zbierać się. Mam godzinę drogi do swojej ciężarówki. Ale woda jest idealna. Podobno to jest ostatni taki weekend. Taki ciepły weekend tutaj w Grecji, więc trafiłam idealnie. Do auta, przepukałam się i założyłam swoją piżamkę i ona jest taka cieplusieńka. Wszystko w aucie jest tak nagrzane, że nie wiem, czuję się, jakbym się podłączyła do jakiejś, nie wiem, podgrzewanej kołderki, ale cieplutkie. Co mi wychodzisz? No teraz masz tak. Południe. 100% południe. O! Można było się uprzeć na to robić zdjęcie, niestety małe, co? Takie
Taki burz niby z tyłu, a reszty nie widać. Dobry, dzień drugi, jest już niedziela. Pierwotny plan był taki, że dzisiaj zajmę się robotą papierkową, fakturami, opłatami i porządkiem w papierach, dokumentach. Ale jakoś dzisiaj w nocy nie mogłam spać. Nie mogłam spać przez to, że nie czułam się bezpiecznie, bo na tym parkingu był ochroniarz, ja w zasadzie jako jedyny kierowca śpiący w aucie, bo to wszystkie takie ciężarówki lokalne. Ci kierowcy zawożą auta i jadą dalej. Jadę sobie do domu na weekend, także ja byłam jedyna, ale to mi absolutnie nie przeszkadzało. Czułam się bezpiecznie generalnie przez ten pierwszy dzień i noc na parkingu. No już pierwszej nocy była impreza po sąsiedzku w jakimś takim cygańskim obozowisku, a w pierwszą noc było ok, a w drugą noc zaczęli strzelać. Więc na początku były huki, a nie było wcale widać fajerwerków i na początku to już tak luźno do tego podchodziło. Ale nie mogłam zasnąć. Powiem wam szczerze, że tak się nie czułam do końca bezpiecznie, bo sobie pomyślałam, że wiadomo, w grę wchodzi alkohol i tak dalej, to różne rzeczy się mogą wydarzyć. Tym bardziej, że było słychać jeszcze jakieś drifty, piski opon, gazowanie i tak dalej. No impreza po prostu na maksa. Także, no ale w końcu jakoś udało mi się zasnąć, ale w nocy znowu obudziły mnie jakieś takie strzały. Powiem wam szczerze, że tak się zerwałam z łóżka i nie czułam się bezpiecznie tej nocy, więc jakoś tak sobie pomyślałam, dobra, to ciężkie warunki zawsze motywują do pracy, przynajmniej mnie, i mnie zmotywowały, także rano się obudziłam już przed 7 i stwierdziłam, nie, dobra, to dzisiaj się trzeba zająć tą całą pracą brudną dla mnie, papierkową, ale stwierdziłam, pierwsze muszę auto porządnie posprzątać, bo ostatnio szukałam kilku rzeczy, a że szykowałam się na długi kurs, to zabrałam bardzo dużo rzeczy i moje auto jest trochę przepełnione. I jak chciałam coś znaleźć, to było na samym dole, powiedzmy, no to musiałam wszystko przekopać. No ale w każdym razie, także zrobił mi się bałagan, stwierdziłam, ok, odpalę auto, na wszelki wypadek naładuję akumulatory, nowe auto, nowe akumulatory, ale na wszelki wypadek, bo z kliwy postojowej korzystałam przez 2 noce już, także lepiej je odpalić. I stwierdziłam, ok, ustawiłam budzik na 59 minut, stoper, na to, żeby tyle mniej silnik chodził, żeby się coś tam podładowało. I w tym czasie auto ma być od A do Z posprzątane. I słuchajcie, jak się daje limity, daje się cele. To jest łatwo je wykonać i spełnić. Także sprzątałam sobie auto, rzeczywiście budzik zadzwonił. 59 minut, auto było posprzątane. Nie nakładałam żadnych kosmetyków, byłam na takim parkingu typowo bez betonu, bez kostki, gdzie jest sam kurz, wszystko się unosi w powietrzu, nie ma sensu, bo mi się tylko jeszcze kroiło, ale posprzątane, jest poukładane, wszystko od nowa. Także stwierdziłam, ok, będzie kolejny dzień upalny, jak mam siedzieć na parkingu i co chwilę auto odpalać, bo będzie taki skwar, że w aucie się nie da siedzieć. Nie ma tam za bardzo jakiejś takiej kantyny, w której bym mogła sobie działać na komputerze. To chyba lepiej jest jednak, żebym pojechała na tą plażę i po prostu po południu już słońce zacznie się skręcać, wzięła się za to. I myślałam, tak, nie. No i odpaliłam sobie stronę banku, a tam przerwa techniczna. Czegoż miałam więcej szukać? Jakiego więcej potwierdzenia? Nie da się robić przelewów bez dostępu do banku. Więc stwierdziłam, dobra, no to szybki prysznic, idę się kąpać. I przyjeżdżam tutaj, także przyjechałam teraz już na taką plażę miejską, bardzo blisko lotniska w Salonikach. Trafiłam do jakiejś restauracji, która jest niby najwyżej oceniana, jeżeli chodzi o owoce morza, no, w takie miejsce, które też bym ssaka zamawiała. Także oczywiście wybrałam sobie jakąś tam rybę. Znowu mi pokazywali, wiecie, znowu mi pokazywali ryby, dali wybrać sztukę, którą chcę. Także fajnie, już nie kręciłam. No i wzięłam sobie kieliszek wina. W Grecji sprawdzałam z ciekawości limit alkoholu, jaki można mieć we krwi, to 0,5 promila. Strasznie dużo. Ja uważam, ja akurat nie wierzę w to, że można prowadzić bezpiecznie, mając we krwi aż tyle alkoholu, więc wypiję sobie zaraz na starcie kieliszek wina. Także za 5-6 godzin na takim słońcu na pewno jego we krwi nie będzie. Także na pewno już będzie 0 i wtedy sobie pojadę. Ale do rybki wino po bożemu. Wszystko musi być po bożemu. Chleb, wino i ryba. Plaża tutaj też jest bardzo fajna, jest bardzo przez długi okres jest płytko, także dzisiaj po prostu będę leżeć w wodzie i się opalać tak. No i jest moja rybka.
Ja uwielbiam rybę. Wiecie co, dzisiaj już nie ma takiego ciepełka, znaczy jest ciepło, ale jest troszeczkę mocniejszy wiatr, przynajmniej tutaj, ale i tak sobie nie podaruję. Jak już założyłam strój kąpielowy, przyjechałam na plażę, no to przecież muszę gwiazd do wody. Tym razem się nie wywalę. W wodzie jest fajniej w sumie niż na powietrzu. Chyba powinno sobie troszeczkę dłużej popływać. Tak, to ja rozumiem. Pierwszy weekend w trasie w mojej firmie Imagination Transport i od razu taki weekend. No, takie weekendy to ja muszę powiedzieć szefowej, żeby mi częściej załatwiała, to ja wtedy mogę zostawać na weekend. No, tak to mi się podoba. No dobra. Są spodenki, jest koszula. Zbieram się. Pora jechać do auta. Słońce zachodzi. Ja nie jestem taka czerwona, tylko ta kamera tak łapie. Ja nie jestem taka spalona, bo oczywiście zawsze się smaruję do opalania, ale generalnie to co? Palimy furę. Nie ma na co czekać. Już mam 50 godzin pauzy. Widzę, że nie ma żadnych zakazów tutaj w Grecji. Także ruszamy. Może akurat nie będzie kolejki żadnej na granicy. Idę zobaczyć, czy tam ładunki wszystko ok. Idziemy, nie? Dobra. Wszystko jest ok z ładunkiem. 53 godziny. Wow. Jezu, jedziemy. Poczekajcie, zobaczymy. Czy ja wyjadę stąd rzeczywiście? Powiedziałam, że wyjadę, ale może nie wyjadę w sumie. Zobaczcie, zdążę. Przeciw mi stanął pod nią, wiecie? Nie wiem, stanąć tylko połowę. Jeszcze na złość dołamał tą skanię, tak że się nie mogę wyciągnąć. Jakby tak stał prosto, to już by było ok. Czwarty tydzień tym jeszcze dalej nie ogarniam. Nie, źle mówię, ja ogarniam, tylko po prostu jestem super przezorna. Ale też, czy można się dziwić mi? Tak, słońca piękne jest. Wczoraj wracałam z tego półwyspu. Był taki przepiękny zachód słońca. Była taka poświata na tym, poświata aż na wodzie. Bardzo mili ludzie tutaj byli, począwszy od tego, że załatwili mi auto, za które oczywiście zapłaciłam normalnie. Piesły, widaki. Te piesy są takie tutaj ładne. Bliżej sobie tyłek i nie zajdziemy z tyłek. No, także ludzie byli super przyjaźni. No, standardy parkingowe są jakie są. No, takie tutaj są po prostu na południu. Gdzie może byłam później
nawigację włączyłam. Już tyle jeździłam po tych salonikach, że już gdzie jak wyjechać z autostrady, to już wiem. Wyjazd, podsumowując, był bardzo udany. Zaświętowałam urodziny, wydałam za dużo pieniędzy. Ale urodziny były trzeźwe, żeby nie było. Ale było naprawdę bardzo fajnie. Ja taki wypad traktuję jak taki mini urlop. Czekaj, nie wiedziałem do autostrady. Czy często takie rzeczy się zdarzają w transporcie? Oczywiście, że nie. I to od urodzin do urodzin widać. Bo takie rzeczy też niestety, ale kosztują. Tak, dobra, nie będę wam o tych weekendach opowiadać. Innym razem poopowiadam. Teraz wam powiem, że jestem zestresowana. Stres na dziś jest taki, na tą trasę jest taką, że mam bardzo mały margines błędów, jeżeli chodzi o wagę. Mając tam 300-400 mniej więcej litrów paliwa, waży 40 ton, a na każdej wadze, a na każdej granicy jest waga. Co oznacza, że na każdej granicy będę się starała wjeżdżać z taką ilością paliwa minimalną, bezpieczną. Także no teraz jadąc do Bułgarii, no to teraz jeszcze spoko powiedzmy, ale tam dalej była jakaś miejscowość, już zapomniałam jaka, ale taka na K. Tam była stacja Eurowag, jakieś 50 km od granicy, więc tam się zatrzymamy, tam się dotankuje. I tak, żeby przejechać tylko Bułgarię na tym paliwie, bo po drodze nie było żadnych wag. Ale żeby na granicę znowu przyjechać z małą ilością paliwa. Na granicę rumuńską. Będzie ciekawie, powiem wam tej trasy. Takich rzeczy to jeszcze nie miałam u siebie. Znowu jestem zestresowana. Joj. Fajnie wszystko ogólnie było. Ale no, po prostu się boję wszystkiego. No ale nic, jakoś to będzie, nie? Lepiej, żeby było dobrze. To chodzi, że przeważa się o jakieś 100-200 kg. Ktoś mi teraz mówił, ktoś to pisał właśnie w komentarzach, że miał coś 250 kg za dużo na granicy którejś tam z tych dzikich krajów, jak to mówią. Miał chyba coś 2000 euro kary aż, także to jest naprawdę kara gigantyczna. To auto nie było brane pod takie ciężkie ładunki de facto. Gdybym sobie tak brało auto pod ciężkie ładunki, to bym sobie wzięła 500. Ale to no tylko, że po prostu jest słabsze pod górę, no wiadomo. Zresztą to auto było brane zupełnie pod co innego, że wyszło jak wyszło. Ale w sumie to chyba wyszło lepiej, nawet mi się zdaje. Bo jestem na swoim i sama decyduję sobie wszystkim. Patrzcie, wełna w transporcie. Widzicie, osobówki na bramkach nie ogarniają nie tylko w Polsce.
To już były ostatnie bramki. Słuchajcie, do granicy jest 500 metrów. To był dobry wybór, żeby wyjechać na wieczór, bo jeszcze nic nie wyjechało z Grecji i słuchajcie, będzie bez kolejki. Pierwsza granica bez kolejki. Jak wjeżdżałam do Grecji, to było tutaj troszeczkę ciężarówek w kolejce, ale naprawdę było dobrze. Też, ale ja teraz w ogóle jedziemy wreszcie bez kolejki całkowicie. No, pięknie, pięknie. Cały czas się boję, czy nie ma jakiegoś zakazu, ale sprawdzałam na stronach i no jasno wynika, że nie ma żadnego zakazu w Grecji, nawet takiego weekendowego. Więc powinno być wszystko okej. Wiecie, chodzi mi o te ciężarówki, które widzę na wlocie. Czy może kolejka była na wjazd do Grecji i wszyscy tak stoją? Trucks Frigos, czyli chłodnie na lewo, a zwykłe ciężarówki na prawo. No jak bardzo na prawo. Ale tam wszystko stoi. Oj, no jest. Frigo, tam tir, czyli tir to będą tamten destination. Czyli tu, to tir to będą całkowicie może Turcja i tak dalej spoza Unią. Na prawdziwym karnecie tir. Gdzie tutaj tego BGTOL-a wykupię, bo moje urządzenie dalej się nie loguje. Kamerę włączamy. Dobra, grecka granica załatwiona. Free shop. Dobra, że mam tyle nakupionych prezentów dla wszystkich, że myślę, że starczy. Dobra, teraz musimy załatwić granicę bułgarską. Tam jest trochę więcej roboty. Raz, że będzie waga. No ale, no nie wiem. I teraz Volvo pokazuje nacisk na ten. Dobre naciski na osi. Waga już, jak mi się paliwa trochę stopiło, już jest 38,9, więc w zasadzie jest na luzie. Może ja się za dużo stresuję wszystkim. Ja się na pewno za dużo stresuję wszystkim, ale ja też mam takie wizje, wiecie. Bo tankuję sobie do głównego zbiornika, sobie tankowałam. Ale te zbiorniki są gigantyczne, bo przecież mam dwa po 735, więc ja już jestem, tak się po prostu boję, że gdzieś na tych zakrętach całych, po tych górach, podjazdach i zjazdach przede wszystkim, gdzieś mi się po prostu zapowietrze auto zaciągnie. No i tyle. Dobra, jedziemy. Tir, prawa strona. Czy to jest Kantariusz? Czy to jest waga, czy to nie jest waga? To jest waga, ale... Nie, to nie jest waga, jaka waga, co ja mówię. Może być jakieś dziury, żeby to mogli naprawić. Tam nie ma gdzie uciec. Republic of Bulgaria. Dobra, ale gdzie jest teraz Trucks? Pewnie gdzieś całkiem na prawo, tak? Jeszcze nie widzę znaków. Bus, car. A Trucks? Tam chyba, nie? Całkiem na prawo, patrzcie. Tir. Aha, tu jest tir, Jezu. Idę sobie z kolejną prawą, to będzie mi łatwiej może stanąć. Ach nie, tam było tylko ten. Kurczę, ślepa jestem. Przecież tam jest tylko jedna strzałka zielona. Joj. Dobra, włączamy kamerę. Dobra, słuchajcie, udało się wszystko załatwić. Ale zajęło mi to pół godziny. Wiecie dlaczego pół godziny? Bo wszędzie wszyscy chcieli pozaglądać. Jeden, drugi, trzeci, papiery mi wzięli. A co to, a gdzie to, a jak to? I tak dalej, i tak dalej. BGTOL ogarnęłam i już mam pewność, że ta droga, co jest 112, oni ją wpisują w papierach jako... Wiecie, to jest CMR, moje CMR? Tak jest. Wpisują ją jako 1102. I ostatnio prawie zało serca przez to miałam, ale tak, wpisują tą drogę. Ale to jest ok. Dobrze, pany i panewki. Zalogowało mi się to urządzenie. Papiery mam, dowody. Mam dowody i do auta, i do przyczepy. Tu jest mój dowód osobisty, tak? Dobrze, wszystko mamy. Ja muszę sprawdzać 5 razy, bo ja zauważam rzeczy, ale ja akceptuję takimi, jakimi są. I później jest problem. Już myślałam, że mnie trochę nie puszczą, bo cały czas co w tych beczkach jest, co w tych beczkach jest, a ja w sumie sama nie wiem, co w tych beczkach jest. Zlecenie mam, że to jest jakieś są food products.
coś spożywczego. No nic, najważniejsze, że się udało. Wszyscy powyglądali po 5 razy, doszli do wniosku, że nie ma się czego czepić. Także spoko. Jakiś celnik przyszedł się zapytać, czy nie mam żadnych talibów. No i powiedziałam, że nie mam. Dobrze. Teraz ten najmniej wdzięczny kawałek drogi wam powiem. Tu jest Widyń, a gdzie jest Montana? No dobra, na razie róbmy tak. 450 km do granicy jest. No, chwilę pojedziemy niestety. To jest 450 km, ale będzie dużo więcej niż normalnie godzin jazdy. Obyśmy dojechali bezpiecznie, bo powiem wam szczerze, że ci Bułgarzy tutaj jeżdżą masakrycznie. Kasyno po lewej, market, Metaxa, oliwy z oliwek. Może ja jakąś kupię, są tutaj dosyć tanie, widzę. To można tak stawać, ja wszyscy stają, tak ja też staję. Włączyłam waryki i idę, bo w sumie to oliwek jeszcze nie mam. Z tego wszystkiego. Jak przyjechać z Grecji bez oliwek? Te kupione po bułgarskiej stronie, co prawda, ale nie mówcie nikomu. Widzicie, co to jest? Takie oliwki przeróżne. Co? Jak ich nie kupić? Te nie, to się nie nadają na prezent. Takie oliwy są za duże, prawda? Bo one zaraz zwietrzeją, ale takie oliwki no będą ok, nie? A tu jest jakaś pasta, no nic, ale zobaczmy. A tu są mniejsze. O, i tu są fajniejsze już, nie? Dobra, kupiłam oliwki. Jeszcze jedną oliwę z oliwek. I teraz jedziemy Pane Duch. Patrzcie, jak fajnie jest apteka przy trasie. To jest takie ważne. Sklep BHP, no wszystko. Takie stare granice jednak, wiecie co, mają do siebie to, że tam można wszystko załatwić. Widzicie, apteka, pewnie gdzieś też burdel jest, zakupy można zrobić. Wszystko tak, że nie trzeba jakoś nie wiadomo ile łazić z ciężkimi rzeczami, więc to jest naprawdę fajne. Ale jazda po tym terenie, po starych drogach, to już niestety do przyjemnych nie należy. Ale z drugiej strony może będzie dużo mniejszy ruch przez to. Na co liczę, jakoś będzie lepiej. Jest i Eurowag, także tutaj się tankujemy. Pasuje. Ta stacja zapadła mi w pamięć, wiecie co, bo ten parking, dosłownie za tym parkingiem, na tyłach tych ciężarówek jest od razu górska rzeka. I sobie pomyślałam, że idealnie byłoby tutaj sobie któregoś razu zatankować i stanąć sobie na pauzę, tak pod wieczór, żeby sobie móc usiąść na brzegu i tak sobie popatrzeć na górski potok. A dobra, idę tankować. Dostałam kawę i już częściowo oczywiście musiałam wylać i to jeszcze na paragon z autostrady. Nie wiem jak to jest, powiem wam, ale dosłownie jak wyjechałam z Grecji z 24 stopni zrobiło się 14. I od razu jest zimno i jak tankowałam to już w kurtce. A teraz stanęłam na pauzę, bo już mi wyszło 4,15 jazdy. Także pauza. Kupiłam sobie takiego hot doga. Widzicie? Znowu się zaczyna jedzenie niezdrowe. Trzeba się ogarnąć z jedzeniem, to już znowu ucieknie mi, no. No nic, trudno. Właśnie, bo ja wam w ogóle nawet nie powiedziałam, gdzie jedziemy. Jedziemy do Czech i powinniśmy być tam na środę. Nawigacja na razie nie pokazuje mi żadnych korków na granicy, także
To, żeby jechałam wieczorem ze Saloników, to może być strzał w dziesiątkę, bo popatrzcie się. Na granicę z Bułgarią wjechałam jako jedyna ciężarówka i liczę na to, że teraz jak na Widyń zajadę nad ranem, też, no tu już nie liczę, że będę jedyną ciężarówką, ale mimo wszystko, wiecie, jeszcze nikt się nie zdąży załadować, to liczę na to, że na granicy będzie też dużo mniej osób, także zobaczymy, jak to pójdzie, oby to poszło. Wtedy jest szansa na to jeszcze, że jak się zrzucę, to jakiś ładunek zgarnę do Polski. Zawsze to coś, nie? Na koszty kilka stówek. I tak teraz wyglądają moje światełka w czerni. Jakiś bułgarskiej zatoczce, nawet nie powinnam tu wychodzić. Musiałam sprawdzić, czy z moją naczepą wszystko jest ok. Bo po tych drogach bułgarskich to powiem wam szczerze, że jedna ciężarówka mnie zepchnęła przy mijance. Całe szczęście nie było barier, bo by były barierki, to bym miała pogięte rowerówki. Przyznajcie, że jest tutaj trochę creepy, ale tutaj jadą w pierwszą stronę, także wiem, że nie ma tragedii. A za tymi krzakami zaraz jest Dunaj, czeka. Normalnie to bym się położyła spać, ale powiem wam szczerze, że tutaj to się boję kłaść spać. Wolę na wszelki wypadek obczajać, czy dookoła mi tutaj nikt nie jedzie. Szybko tutaj nie wrócę do tej Bułgarii. Grecja fajna, fajnie było pojechać, zobaczyć jak tam jest. Grecja mi się podoba jak najbardziej, ale promem. Na tą Bułgarię, szczególnie ten odcinek właśnie najgorszy jest właśnie ta 112 Montana, aż tutaj w zasadzie do Widynia. Nienawidzę tej drogi. Dojeżdżamy już do granicy z Rumunią i wiecie co? Plan się sprawdza. Nie ma kolejki. I wjeżdżamy prosto na most. Przejeżdżamy teraz nad Dunajem. Och, Romania jest lepsza do jazdy niż Bułgaria. Przynajmniej dla mnie. Drogi w Rumunii też są dziurawe, ale przynajmniej są szersze. Tu już jest waga? Nie, to jeszcze nie jest waga. Waga dopiero przed nami. Mnie też wykupiłam. Też pójdziemy na lewo. Z prawej strony mi się nie chce wyginać, żeby tam się dogadać. Popatrzcie, chyba coś mi się przewróciło w naczepie z lewej strony. Ma takie wybrzuszenie. Naczepa mocno krzywo stoi. Pierwsze myślałam, że to jest taki ten... że to jest tak krzywo, ale takie wybrzuszenie. To jest ta droga zawalista przez Bułgarię. Tu kamerę wyłączamy. No i jesteśmy już po... Tutaj jak widać można sobie pauzę bez problemu kręcić. Mnie oczywiście sprawdzała celniczka. Otworzyła mi drzwi od strony pasażera. Ja tam od razu metaksa leży z Grecji. Zaraz z boku uzu, 3 butelki. Się pyta, czy mam alkohol. Mówię, no mam. I się pyta, czy coś jeszcze, czy tyle. Ja mówię, no mam jeszcze wino. No i dobra. Więc zaczęła mi tutaj patrzeć po szafkach, otwierać. A po tej bułgarskiej drodze to w szafce jest po prostu... jest taki miszmasz, albo poukładane, ale sobie zrobił całkowity miks. Jak się przebierałam, bo mi było zimno, to mi jakieś w ogóle majtki, ale czyste, tak wypadły trochę z szafki, więc i tak się zakleszczyły pomiędzy, jak zamknęłam, zasunęłam, dopiero teraz zobaczyłam, więc tak patrzę, a tam takie fajne majtki wiszące w połowie z tej szafki. O, czekaj, co mi tu piesy chodzą? Pyta, czy mam jakieś papierosy. Ja mówię, no nie mam. Tak kilka razy się zapytała te papierosy. Mówię, nie mam, nie palę. No i
Otwiera schowek z boku, a tam to wina. To mi madame, not good. Madame, not good, not good. Ale zamknęła i tyle. Chociaż, żebym poszła zapłacić za most. Poszłam zapłacić za most. Popatrzyła na ten doładunek i na solówkę i na przyczepę. I przyszedł drugi celnik, dał mi dokumenty, powiedział szerokiej drogi. I tyle. No to trochę to wszystko zajęło, ale wiecie co, najważniejsze jest to, że wjechaliśmy na granicę bez kolejki. Przecież tutaj, jak ja jechałam, to było z 10 km korka do granicy, także opłacało się męczyć nocka, chociaż powiem wam szczerze, że teren zabudowany, że myślę nawet, że w tą stronę nocą jechało się lepiej niż w pierwszą stronę w dzień, z tego względu, że ta droga jest tak kręta, że tak czy tak trzeba przyspieszać i hamować, tego się nie da uniknąć. Co prawda w dzień lepiej widać drogę, no ale chodzi o to, że za każdym razem jak ktoś jechał z naprzeciwka, to od razu było widać światło, a w dzień to nigdy nie wiadomo. Można było od razu jakoś tam przytulić bardziej na zakrętach. Ale oczywiście nigdy do tej pory nie miałam żadnej takiej znienawidzonej drogi i powiem wam, że to jest, że to jest chyba pierwsza od 10 lat droga, którą naprawdę od razu znienawidziłam. W tamtym roku jakoś jak jechałam pod program do Turcji, przygody trekerki, jechałam po prostu inną drogą, w innym kierunku i no tam jednak było dużo autostrady. A to co trochę jechaliśmy taką landową też, no to jakoś tam się po prostu jechało, z chłopakami gadało i nawet jakoś tak nie zwracałam uwagi. Było ciasno, bo było, ale nie zwracałam uwagi, a jechałam poza tym jeszcze starym DAF-em. A teraz jak jadę swoim nowym Volvo, to te wszystkie dziury, no przecież mnie coś trafia i to, że kierowcy ciężarówek zdarza im się, że zetną zakręt, to nigdy nie wiadomo co wiozą na naczepie. Mają ciężko, mają załadowane wysoko, no naczepa bujnie, to ta droga jest po prostu jak wietrzna zmarzlina, pofalowana, więc no można im to jeszcze czasami wybaczyć. Czasami po prostu dupą zarzuci i tak pójdzie, ale że kierowcy osobówek tak ścinają zakręty, to już po prostu za którymś razem się nie ma ochoty uciekać. Tylko żeby taki z osobówki wywalił, jak tak można ścinać. Patrzcie tam, jak pięknie słońce wschodzi. A my już jesteśmy na parkingu. To zielone przed nami to jest taka restauracja. Oczywiście piesełki różnego rodzaju. Tam jest. O Jezu, udało się, znowu się udało. Teraz trzeba tylko zrobić tak. Jesteśmy troszeczkę z górki. Pilociku. Opuścimy tył na dół. Już damy do góry. Pamiętaj, że jak będę schodzić, że stopień będzie dużo wyżej już. Tak Wolfi, tak pompuj. Najlepszy, już nie powinno spadać. Dobra, idę się umyć, zapłacić. Ale ostro powiem wam, pilnują tych parkingów wszędzie tutaj. Popatrzcie, w Grecji zajechałam na stację tylko po kawę i od razu zaraz trzeba było się zawrócić, żeby wyjechać. Od razu był za mną skuterem, czyli przyjechałam na noc spać. Tutaj teraz wyjeżdżam, to też od razu pani wyleciała, czy przyjechałam spać. Wszędzie na każdym parkingu, no one są wszystkie płatne, pewnie zobaczymy ile kosztuje, ale zauważyłam, że pomiędzy 5 a 10 euro. Jest prysznic, jest jedzenie, pójdę spać, ale będę spać, jak do czasów gabarytów. Dobra, dzięki za uwagę, jedziemy dalej później, a ja właśnie muszę tam zakończyć, no to dobranoc. Popatrzcie, jak słońce pięknie wschodzi w Rumunii. Nie, toilet, tylko gdzie jest światło, o tu. Kurde, już dawno nie byłam w takim toilecie.